Że państwo subsydiują w Polsce wszystkie jak jest to możliwe, że są robione filmy, które są krytyczne wobec społeczeństwa? No, one może nie są krytyczne wobec społeczeństwa, raczej są krytyczne wobec sytuacji, jaka jest w Polsce i wobec ludzi, którzy za nią odpowiedzialność, czyli wobec władzy raczej. No to wie Pani, nie jest tak dużo filmów krytycznych w Polsce. Filmów krytycznych w Polsce się robi w istocie bardzo mało. Raz na parę lat się pojawia jeden czy drugi film, który ma jakiś poważny ton krytyczny wobec sytuacji, która jest w Polsce. Myślę, że nie mogą władze sobie pozwolić na to, żeby takich filmów w ogóle nie było, ponieważ po prostu wtedy polska kultura czy polski film byłby kompletnie niewiarygodny za granicą. W sytuacji, kiedy mamy tak ostry kryzys polityczny, społeczny, gospodarczy, każdy, nie można sobie państwo pozwolić na to, żeby nie dać wyrazu temu kryzysowi w sztuce. Ale mówi Pan, że tych filmów nie ma tak dużo, bo następne pytanie miało brzmieć, że dlaczego państwo nie subsydiuje filmów bardziej błahych, bardziej komercyjnych? Państwo subsydiuje bardzo dużo filmów błahych. 90 produkcji albo 80 produkcji to są filmy bardzo błahe. Państwo subsydiuje takie filmy, tylko niestety my w Polsce nie umiemy ich robić. Mamy fatalną technikę, jeżeli się tutaj rozejrzycie po tej sali, to zobaczycie, jak ta technika wygląda. Nie umiemy robić filmów, które byłyby atrakcyjne, które by przyciągały do kin widzów. Raz na rok, 2, 3 pojawia się film, który przyciąga 1 milion, 2 miliony lub 3 miliony widzów. To jest bardzo rzadko. Takich filmów jest niewiele. Niestety po prostu nie potrafimy ich robić. Nie potrafimy i nie mamy środków, nie mamy pieniędzy, nie mamy materiałów, nie mamy negatywów, nie mamy kamer, nie mamy wszystkiego, co jest potrzebne do zrobienia atrakcyjnego, wizualnego, ściągającego do kina publiczność filmów. Nie umiemy tego robić. A sądzi Pan, że byłoby to rzeczą, którą by Państwo najbardziej chciało robić tego typu? Przypuszczam, że by bardzo chciał, ale niestety nie stać go na to. Zmieniając temat, jak wygląda Pański kontakt z cenzurą? Czy scenariusz jest czytany przez cenzurę i jaki ma Pan przykład? Cenzura w Polsce to jest pojęcie bardzo szerokie. Ono się nie ogranicza do urzędu cenzury. Zawsze muszę to tłumaczyć za granicą, bo cenzura kojarzy się z jednym urzędem i z jednym urzędnikiem. Tak nie jest. Cenzura w Polsce jest pojęciem dosyć szerokim. Zaczyna się to od cenzury wewnętrznej, którą mam w sobie. Wiem, co mogę opowiedzieć, a czego nie mogę opowiedzieć. Cenzura dotyczy każdego etapu realizacji. Zaczyna się oczywiście od scenariusza, kończy się na gotowym filmie. I to nie jest kontakt z urzędem, jak mówię, albo z jednym człowiekiem z urzędu. To jest przede wszystkim kontakt z ministerstwem, z różnego rodzaju agendami tego ministerstwa, z wydziałem programowym tego ministerstwa. Oczywiście kończy się to zazwyczaj na cenzurze, to znaczy cenzura jako taka, jako ten urząd nie czyta scenariuszy. Te scenariusze czyta ministerstwo i to zupełnie wystarczy, ponieważ ministerstwo dokładnie wie, co można opowiedzieć w filmie, a czego nie można opowiedzieć w filmie. Bardzo często zdarza się sytuacja, w której razem z ministerstwem staramy się wywalczyć w późniejszym już etapie od cenzury jakieś zaniechanie jakichś cięć, które oni proponują. To jest bardzo częste. Ale oczywiście ministerstwo ma swoją własną cenzurę, czy samo jest w istocie cenzurą i bardzo precyzyjnie cenzuruje scenariusze, gotowe filmy. To jest, mój kontakt jest więc i każdego z nas, ten kontakt jest stały, wieczny na każdym etapie. A myślę, że najniebezpieczniejsza jest cenzura własna, wewnętrzna, którą mamy w sobie wszyscy. Czy Pan by mógł dać jakiś konkretny przykład własny konfliktu z cenzurą? Proszę Pani, ja mam zawsze konflikty z cenzurą. Tych przykładów mogę dać kilkaset albo kilkadziesiąt. Zarówno moje filmy, jak i filmy wielu moich kolegów czy przyjaciół podlegają cenzurze i są wycinane najróżniejsze sceny. Mam film, który obecnie wszedł na ekrany kilka miesięcy temu, nazywa się Przypadek, leżał 6 lat. Mam inne filmy, które leżały 5 lat, 4 lat albo 3 lata, to zależy od sytuacji. Tych przykładów jest masa, cenzura się przyczepia, chce wyciąć w najróżniejszych miejscach. Często muszę przyznać w takich, w których sam nie spodziewam tego. Na przykład? O, jaki Pani chciała przykład? Naprawdę jest ich taka masa, że po prostu w tej chwili nie potrafię tego powiedzieć. Ostatnio wycięto mi na przykład w przypadku, problemem było kilka słów międzynarodówki, które śpiewano w niezbyt, powiedzmy, poważnej sytuacji, mianowicie goła baba i goły chłop. Po scenie miłosnej on jej zaśpiewał kilka taktów międzynarodówki, trzeba to było wyciąć. Wycięto mi scenę, na której mi bardzo zależało,
której młody taki poeta, balladzista śpiewa na takim podziemnym koncercie piosenkę. Wycięto tą scenę, ponieważ ten balladzista pracuje obecnie w wolnej Europie i wobec tego nie można było tego pokazywać. Nie rozumiem dlaczego. Tak by nie istniał. Kiedyś był bardzo znanym piosenkarzem w Polsce. Czy są takie sytuacje, które zaskakują Pana, że puszczają coś Tak, są. na przykład? Na przykład miałem bardzo w tymże przypadku, to jest ostatni film, więc najłatwiej mi o nim mówić, na co ostatni puszczony. Był bardzo istotny dla mnie problem stosunku Polaków do Żydów i problem od 1968 roku, który w istocie w całości przeszedł. Czy sądzi Pan, że filmy fabularne, dokumentalne robione w Polsce oddają prawdziwy obraz życia w Polsce? Nie, nie oddają. Nie oddają, bo nie mogą oddać, ponieważ Przepraszam, Pan nie mógł to powiedzieć tak, bo moje pytanie będzie wycięte, więc tylko Pan mówi, że... Myślę, że wie Pani, że filmy, które robimy, wszystko jedno, czy one są fabularne, czy dokumentalne, nie mówią całej prawdy o sytuacji w Polsce, ponieważ nie mogą jej powiedzieć. Mogą powiedzieć jakąś małą prawdę, jakąś część prawdy, jakiś fragment prawdy. Całej prawdy nie można opowiedzieć, ponieważ po prostu nie można tego w ogóle od filmu wymagać. To jest jeden temat, ogólniejszy nieco. Przechodząc do konkretów, do sytuacji, jaką mamy, myślę, że nie mogą tego opowiedzieć, ponieważ istnieją właśnie te mechanizmy, o których tak dużo mówiliśmy, prawda? Znaczy mechanizmy cenzury, autocenzury i mechanizmy pewnych tematów tabu, których w ogóle się w Polsce nie porusza. Publicznie. W ogóle. Czy sytuacja się zmieniła od czasu lat 50? Od czasu lat 50. myślę, że się zmieniła bardzo, oczywiście. Myślę, że nieporównanie więcej możemy teraz opowiedzieć niż w latach 50. Myślę nawet, że wbrew pozorom możemy teraz powiedzieć więcej niż mówiliśmy w latach 70. Tyle tylko, że w latach 70. mogliśmy powiedzieć tyle, a teraz możemy powiedzieć tyle, powiedzmy. Natomiast skala problemów w latach 70. była taka, a teraz jest taka. Wobec tego możemy niby powiedzieć więcej, ale w istocie wobec skali problemów możemy powiedzieć mniej. Przechodząc do związku filmowców, jest to rzecz dziwna dla ludzi na Zachodzie. Jaka jest funkcja związku filmowców? Związek Filmowców w Polsce pełni jakby jakąś taką funkcję ochrony swoich członków, ochrony szerzej pojętej niż to jest funkcja związkowa na Zachodzie. To nie jest tylko ochrona interesów, pieniędzy czy zawodu, to jest ochrona jak gdyby praw autorskich, praw do zrobienia określonego filmu, praw do wyświetlenia określonego filmu. Oczywiście Związek Filmowców nie może zbyt wiele, niemniej jednak robi starania i te starania czasem są uwieńczone pewnym powodzeniem o to, żeby poszerzyć zakres swobód, które zarówno Związek, jak i my wszyscy, jego członkowie uważamy, że jest zbyt mały. Taka jest w istocie funkcja Związku Filmowców u nas. Więc nie jest to funkcją, nie jest to, że oni są częścią kontroli państwowej nad filmowcami, raczej Wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Jak to się zdarzyło, że Związek Filmowców był jeden z nielicznych związków twórczych, który przetrwał stan wojenny? W okresie po stanie wojennym większość związków rozwiązano na skutek ostrych konfliktów między tymi związkami a władzami. I takie same plany były wobec Związku Filmowców. Związek Filmowców ostał się dlatego w istocie, że zdecydował się na pewien kompromis. Kompromis ten polegał na tym po prostu, że musiał odejść przewodniczący tego związku, który był wówczas Andrzej Wajda, i musieliśmy wybrać innego przewodniczącego. Inny przewodniczący jest człowiekiem bardzo porządnym, naszym kolegą, i uważam, że w istocie ten związek się nie zmienił. Choć oczywiście może nieporównanie mniej niż mógł robić to na początku lat 80., kiedy w istocie związek pełnił bardzo ważne funkcje. W tej chwili nie, ale myślę, że jest dobrze i sam byłem zwolennikiem tego kompromisu, że ten związek się ostał i że mimo tych wszystkich burz, które nad nami przeszły, w jakimś sensie mamy się do kogo odwołać, mamy do kogo pójść i mamy z kim porozmawiać, jak po prostu do kolegów. To jest, w dalszym ciągu jest. Myślę, że jak nastaną lepsze czasy, bardzo w to wątpię, ale może, to będziemy mieli tą swoją organizację jednak istniejącą. Ta struktura będzie trwała, będzie istniała. Problem w innych związkach twórczych był, że nie chcieli się zgodzić na kompromis. Problem w innych związkach twórczych był taki, że nie chcieli się zgodzić na kompromis. Zresztą kompromisy, których od nich żądano, były poważniejsze i ja rozumiem, że nie mogli się na nie zgodzić. Po prostu. Słyszałam, że Pan powiedział coś podobnego, że nie podola nam się obecnej sytuacji, ale będziemy z tym żyć. Tak, to jest prawda. Tak dokładnie się wyraziłem kiedyś. Bo byli tacy, którzy krytycznie się stosunkowali.
byli tacy, którzy się krytycznie ustosunkowali, ponieważ uważali, że nie można z tym żyć. Ale mam wrażenie, że mylili się, ponieważ wszyscy żyją. O czym jest obecny film, który Pan kręci? To jest jeden z 10 filmów, które realizuję. Większość z nich jest do telewizji, część do kina. Tytuł wszystkich tych filmów brzmi Dekalog. To jest Dekalog 1, 2, 3, 4, 5 do 10, jak zresztą sama nazwa wskazuje. Ten film, który teraz robimy tutaj w sali sądowej, nosi tytuł Dekalog 5. Jest filmem dla kina, dla telewizji także i opowiada historię mordercy, taksówkarza i historię tego, jak ten morderca zostaje powieszony. Znaczy jest to, przypuszczam, jedno z pierwszych bardzo takich spektakularnych i wyrazistych obrazów wykonania kary śmierci w kraju takim jak nasz. Ostatnio, dlaczego Pan sam robi film? Jaka jest Pana motywacja? Nie wiem, być może to jest to, o czym już mówiliśmy, że mianowicie malutki kawałeczek prawdy można jednak czasem spróbować pokazać. Prawdziwa motywacja może jest taka, że chcę ludziom opowiedzieć jakąś historię, która wydaje mi się ważna w tym momencie życia, w tym momencie czasu w naszym kraju, w naszej sytuacji. Wydaje mi się ważne, żeby powiedzieć to, a nie co innego akurat w tej chwili. Sam nie wiem, dlaczego robię filmy.